Witam Was, moi drodzy. Tak jest, dziś temat bardzo poważny, ponieważ tak jak w tytule, za niedługo przyjdą po nas wszystkich. Tak. Moi drodzy, ja już kilka razy Wam powtarzałem, że na świecie jest taka zasada. W momencie, kiedy pojawia się strach, kiedy czymś się Was przestraszy, to bardzo fajnie można Was po prostu sterować. Ponieważ człowiek, który jest w mechanizmie strachu, który się po prostu czegoś boi, automatycznie szuka rozwiązania. I bardzo szybko właśnie znajduje pewne kroki, które ktoś mu tam z góry podsunie, że można tutaj po prostu z tego wyjść dzięki temu i temu i temu. Jednak ostatnimi czasy nasila się również coś innego, ponieważ bardzo często pojawia się coś, co wywołuje strach u ludzi, ale całkowicie wcale nie ma rozwiązania tego. I to jest jeszcze gorsze, ponieważ jest to bardziej destrukcyjne, ponieważ organizm, który pozostaje w stresie przez dłuższy czas i nie ma możliwości po prostu, żeby się tutaj teraz odstresować, będzie chorować prędzej czy później. Ponieważ kiedy mamy stres, załóżmy przez 5 minut, możemy to wziąć na przykładzie myszy. To jest taki przykład, który był używany w naturalnej medycynie. 5 praw natury, medycyna biologiczna, to ma przeróżne nazwy, medycyna germańska i tak dalej. Mysz, która ucieka przed kotem. Ona będzie uciekać minutę, 2 i tyle. I ucieknie, albo kot ją zje. To był moment stresu, który tutaj teraz był. Po tym czasie następuje z powrotem relaksacja, ponieważ mysz albo uciekła, albo została zjedzona. To może w tym przypadku się zrelaksuje kot, który ją zjadł. Ale jeżeli ją nie zjadł, to ta mysz teraz się musi zrelaksować. Potrzebuje tyle samo czasu, ile była w stresie, na regenerację. Kiedy my teraz mamy ze wszystkich stron przeróżne informacje, które nas ze wszystkich stron dosięgają i przeważnie nie ma rozwiązania na to, bo nie ma, to jesteśmy po prostu cały czas w stresie. Do czego dążę, moi drodzy? Dążę do tego, żeby po prostu zrobić sobie detoks informacyjny, coś takiego. Ponieważ bardzo wiele ludzi teraz ściga się za przeróżnymi newsami. Co ja zauważyłem z moich własnych obserwacji już teraz, tutaj prowadząc ten kanał, czy też kanał żony i tak dalej. Jeżeli tytuł jest pozytywnie naładowany, uwaga, bo to teraz jest naprawdę ciekawe, jest pozytywnie naładowany, pokazuje ci coś, dzięki czemu możesz sobie jakoś życie polepszyć i tego, to pies z kulawą nogą nie jest tym zainteresowany. Poważnie, ja takich filmów mam setki. Może nawet i 1000, gdzie po prostu daję wam jakiś film, który jest pozytywnie naładowany sam tytuł i nie ma za bardzo interesu, żeby go zobaczyć. Ale kiedy pojawia się teraz tytuł, na przykład taki jak ten, to wygląda to dla mnie tak, jakby wszyscy biegnęli po to, żeby go jak najszybciej zobaczyć, bo co tam może być ciekawego w tym wszystkim. I drodzy, to jest tytuł naładowany negatywnie. Specjalnie on jest naładowany negatywnie. Po to, żeby was po prostu obudzić. Żebyście sobie zdali sprawę, co robicie. Gdzie koncentrujecie waszą energię. To jest bardzo ważne. Zacznijcie tą energię przekierowywać. Przekierowujcie ją na te pozytywne rzeczy, a nie na te negatywne. Ja te negatywne już wywaliłem dawno temu z naszego życia. A żona jeszcze bardziej, ponieważ ona nawet wcale. Ja tam czasami mi się jeszcze coś przewinie z racji czegoś, że gdzieś tam coś przeglądam, coś muszę robić i mi się coś tam przewiną, jakieś informacje na ten temat. A ona mi mówi już tak. Cokolwiek tam widziałeś, nie mów mi tego, jak to było negatywne. Więc nie mówię. To już mi dawno, dawno temu powiedziała. Co ja widzę, to po prostu widzę. Ale ja teraz
Nie siedzę na tym i oje, co to teraz będzie, bo coś tam przeczytałem. Nie, to przeczytałem, okej, spoko, dobra, jedziemy dalej. Ale wiele ludzi tak nie potrafi. Wiele ludzi bierze to sobie do serca, a kanałów, stron internetowych, informacji, gazet i nie wiadomo czego jeszcze, które prześcigują się takimi rzeczami, kto ich jak najwięcej da, jest naprawdę sporo. I takie rzeczy widzę notorycznie. Powiem nawet jeszcze bardziej, niektórym naprawdę odbiło już od tego. Ponieważ non-stop ktoś ich podsyca jakimiś informacjami i ci ludzie myślą, że to się zaraz rzeczywiście będzie działo, że to, że tamto. I nie wygląda to ciekawie. Ponieważ czasem robi się nawet zatracenie rzeczywistości, dlatego detoks informacyjny jest tak ważny. Rozdzielić te informacje. Przyjmować tylko i wyłącznie te informacje, które ci dobrze służą, które ci pomagają, a nie te, które cię stresują. Tych powinieneś w ogóle nie oglądać, powinieneś to pominąć. Jak najszybciej, jak najdalej z tego po prostu wyjść, z tego pola negatywności i przejść w to pole pozytywne. Ponieważ to teraz się bardzo mocno nasila. Ponieważ, no niestety, ale wyniszcza to też wasze organizmy. I dlatego jest to robione. Tu się działa wielopolowo na was, ale wy nie macie tego zielonego pojęcia. Oczywiście część na pewno to wie, że tu się działa wielopolowo, ale większość tego nie wie. I tu jest problem. Ponieważ to nie tylko informacje te, które tutaj są, ale dzieją się również jeszcze wszelakie rzeczy wokół, które też na to wszystko mają wpływ. I to się wszystko kumuluje i efekt tego jest, jaki jest. Że wszyscy chodzą poniuri, nieszczęśliwi, wkurzeni, przyjdą się, wyżygają się na przykład na szamana, czy na kogoś innego na YouTubie. No dobrze, no jak musiałeś, no to musiałeś, no mi to tam nie przeszkadza. Ponieważ ja rozdzielam moje informacje, przyjmuję pozytywne, a negatywne, to jak lecą, to idą tak, przelatują, albo wyjdą tu i wyjdą tu. Znacie to? Takie powiedzenie? No, tak powinno to mniej więcej wyglądać. Ponieważ steruje się ludźmi teraz na wszystkie strony przez takie rzeczy i niestety, tak jak mówię, ma to bardzo złe konsekwencje dla naszego umysłu, dla naszego ducha i tak dalej. Ze wszystkich stron mamy taki napływ, że po prostu, no, głowa mała czasami może być na to. I tak na przykład to się tak mniej więcej zaczynało, czekajcie, jak dobrze pamiętam, za mojej kadencji jeszcze, za moich czasów, rok 2000, tutaj teraz w tym życiu oczywiście, to tak było rok 2000, to było to takie pierwsze coś, co się mówiło, o to 2000 to już teraz koniec, to już idzie koniec świata, nie wiadomo co jeszcze. No dobra, dalej tutaj jesteśmy. Później był 2012, no to już też, no dobra, dalej tutaj jesteśmy. Był tam jakiś skok rzeczywiście przebudzenia ludzkości, ale to na tym się zakończyło, że tam się więcej osób przebudziło i to był cały efekt tego wszystkiego, nic więcej się nie podziało. Później było jeszcze coś parę innych, się pojawiało tam, ale teraz gdzieś tak od 2020 roku to ja nie wiem, ja może tak już naliczyłem z 200, 300, 400 już takich 2012 co 5 minut. Jeden minie, już zaraz jest następny, już to się stanie, już koniec już wszystko. Tak może 300, może lepiej nawet już tego naliczyłem. I to się non-stop dzieje. Za każdym razem. Ponieważ ktoś po prostu żeruje też na tym wszystkim. No nie oszukujmy się, ale film negatywnie naładowany zrobi spokojnie 50, 100 tysięcy wyświetleń. To są też jakieś pieniądze z tego. I no, dla wielu ludzi jest to bardzo fajna okazja, żeby takie filmy robić, ponieważ mogą sobie coś przyrobić na tym. Ja staram się takich filmów nie robić. Czasem, tak jak teraz, użyję takiego tytułu, żeby przykuć waszą uwagę. Ponieważ wiem, że jakbym dał teraz tytuł oglądaj tylko pozytywne informacje, to wiecie, ilu z was go zobaczy? 500, 1000, tak w porywach będzie.
i to będzie koniec tego wszystkiego, kto to zobaczy. Ale przy tym tytule to już przyciągnie uwagę, ponieważ już podświadomość gra. A pamiętajcie, że wy jesteście panem waszej podświadomości. Wy potraficie tym sterować. I wy potraficie podjąć decyzję, czy chcecie oglądać negatywne wiadomości, które wywołują stres wewnętrzny, stres w podświadomości, które zakłócają całą waszą synchronizację organizmu. Pamiętajcie, że informacja wpływa na naszą energetykę. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy w bardzo wielu procentach zbudowani z wody. Ponad 80-90% to jest woda w naszym organizmie. Też to zależy od masy ciała i tak dalej danego człowieka, ale mniej więcej tyle. Woda zbiera informacje. Tak jak kiedyś mówiłem, były takie badania, które robił Masaru Emoto. Robił zdjęcia wody i gdzie one były pozytywne, to były piękne takie formy. Może jak znajdę, to wstawię. Nie obiecuję, ale jak wstawię, to będziecie mieli teraz na ekranie. Jak nie znajdę, nie zdążę, to nie wstawię. Były piękne formy. Kiedy było coś negatywnego, to były bardzo brzydkie formy. I podobnie jest z tymi negatywnymi informacjami. Teraz wy je przeczytacie i wasze komórki wody, które są w waszym organizmie, mają tą taką chaotyczną strukturę całkowitą, wszystko pomieszane z pokićkanem, jak to się mówi. I wtedy to nie jest dobrze dla waszego organizmu, ponieważ cała wasza energetyka, wasza harmonia, wasza aura jest rozwalona na maksa przez takie coś. I nic się nie trzyma kupy. Po prostu się to wszystko rozpada. Cały system nie pracuje tak, jak ma pracować. Macie za mało snu, niedobrze trawicie, cały czas macie stres oksydacyjny, stres podświadomy, który wyniszcza po prostu wasz organizm. Organy zaczynają źle pracować, wątroba zaczyna się gorzej oczyszczać, więc zaczyna włączać skórę, skóra zaczyna wyrzucać toksyny i tak się robi błędne kółko później z tego wszystkiego. Aż dochodzi do jeszcze gorszych, cięższych chorób, gdzie wkracza już to na pole autoimmunologii, ponieważ kiedy ten proces za długo trwa, to wtedy wchodzi w autoimmunologię. Autoimmunologia może wejść również podczas bardzo wielkich, stresujących doświadczeń, które gdzieś tam przeżyliśmy, gdzie mamy w jednym momencie naprawdę bardzo dużo stresu. Może to wywołać również autoimmunologię. To też jest znane niestety. I to nie jest wcale tak łatwo, żeby ten proces odwrócić. Kiedy to wychodzi z jedzenia, to można tam sobie podziałać i są efekty dość fajne. Ale kiedy to wychodzi właśnie z emocji, ze stresu, kiedy tak jak ta woda zmieniła swoją strukturę, to jest problem. To jest problem. Ktoś mi powiedział, no dobra, teraz możemy sobie posłuchać pozytywnych informacji, nasze komórki wrócą z powrotem do fajnych form wody, w organizmie będzie fajnie. Nie zawsze tak jest. Pomimo, że będziemy to robić, może być nadal problem, żeby wrócić z powrotem do tego stanu przed. Czasem jeszcze jest coś takiego, kiedy to trwa za długo, taki proces autoimmunologii, to się to zapisuje, jak gdyby mówi się w energetykę ciała, w cały odcisk energetyczny w aurę i tak dalej. I również wtedy bardzo ciężko jest takie coś cofnąć. Bardzo ciężko. Ponieważ kiedy to się już wpisało, to jest naprawdę bardzo ciężko, uwierzcie mi. To może być lata na to poświęcone, zanim cokolwiek wskóramy chociaż troszeczkę. Dlatego tak ważne jest, żebyś dobierał informacje, które do siebie dopuszczasz. Tak jak ci mówię, detoks informacyjny. Ja też tak kiedyś miałem. To mogę się przyznać bez bicia. 2012 postawiłem beczkę do domu z wodą, rozumiecie to? Beczkę postawiłem do domu z wodą. Okna zabiłem blachami, bo miał być koniec świata. Ja to wszystko znam, ja się też dałem wtedy na to nabrać. Ale, no cóż, ten proces musiał przejść i przeze mnie, ja też to przez to musiałem przejść. I dopiero później weszłem na te troszeczkę inne fale, na te fale pozytywne. Ale to samo przechodziłem. Dałem się nabrać jak wszyscy inni. Co zresztą już wam nieraz mówiłem. Ja też wcinałem
fast foody i wszystko wokół, przecież to król imprezy i nie wiadomo co jeszcze. Zdrowie to ja miałem kiedyś głęboko gdzieś. Dopiero później pokora, moi drodzy, mnie nauczyła tego wszystkiego. Kiedy przypałętało się jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak po kolei się sypało ze wszystkich stron, głównie moje zdrowie. Zresztą no to pociągło też inne rzeczy, bo kiedy zdrowie zaczęło się sypać, to po prostu nie mogłem praktycznie też nic zrobić i tak dalej, więc wcale to nie było ciekawe. No, to już później było nieciekawie. I po co mi to było? Widocznie po to, żebym mógł teraz wam dalej przekazywać wiele informacji, żebym mógł was troszeczkę jak gdyby tak lekko na właściwe tory wepchnąć. Czasem nie potrzeba dużo, czasem potrzeba malutkiej informacyjki, żeby ktoś się przebudził i zobaczył, co się dzieje wokół i zaczął po prostu dobierać swoje informacje. To jest najważniejszy punkt w tym wszystkim, żeby dobierać swoje informacje właściwe, które dopuszczasz do siebie. Tym bardziej, jeżeli nie potrafisz się opanować, to wtedy warto tutaj jak najbardziej sobie zrobić klasyfikację i podzielić to. Tego chcę słuchać, tego nie chcę słuchać. A przede wszystkim już nie słuchać tych fake newsów, które tak właśnie bardzo często są rozpowszechniane na wszystkie strony, że zaraz będzie to, tamto i nie wiadomo co jeszcze. To po nic innego jak po czysty zarobek. Tak, ktoś zarobi, a wy stracicie zdrowie. Opłaci się? Nie bardzo. I dlatego ja takich filmów nie robię po prostu. Gdzie mógłbym robić? Zaczął takie filmy robić. Byłoby dużo lepiej. Nawet ta platforma to lubi, zauważyłem. Czemu ona to lubi? Nie wiem czemu to lubi, ale to lubi. Bardzo fajnie to promuje. Można sobie rozwinąć naprawdę skrzydła bardzo dobrze. Ale co ja z tego będę mieć, że wam to zaszkodzi? Pieniądze nie są wszystkim, moi drodzy. To jeszcze trzeba mieć swoje poczucie, jak gdyby sumienie i tak dalej, które no, jest bardzo ważne. Ponieważ jeżeli ktoś tylko za materializmem będzie podążać, a swoje sumienie gdzieś zatraci po drodze, to prędzej czy później go to doścignie. I to zaboli, jak go doścignie. Uwierzcie mi, to naprawdę zaboli. Ponieważ wiele jest takich ludzi, jak to się mówi, bezsumienny, bezduszny, którzy po prostu zrobią wszystko dla profitu. No i później są z tego efekty takie, jakie są. Że no niestety, ale niedobrze się to przeważnie kończy. A jeżeli się w tym życiu dobrze skończy, tak w miarę dobrze, to się skończy kiedy indziej gorzej. Choć z drugiej strony ludzie często mówią, no ale dobra, ma dużo kasy, wszystkiego, to mu się super żyje, przecież pięknie, wszystko fajnie. Właśnie nie, moi drodzy, właśnie nie. Taki człowiek żyje całe życie w strachu. Całe życie żyje w strachu. On nawet nie wie, komu ma zaufać. To już jest pierwszy taki problem. Ponieważ z każdej strony ktoś go chce oskubać. Przynajmniej tak mu się wydaje. Nie może nigdzie wyjść, ponieważ często dziennikarze nie wiadomo co jeszcze za nim biegają. Musi uważać co robi, co pokazuje, nie wiadomo co jeszcze, bo w każdej chwili może być sfotografowany. Boi się o swoje interesy. Że ktoś mu może jakiś plan czmychnąć, czy ktoś mu coś tam, jakąś świnię podłoży, nie wiadomo co, straci wszystko. Boi się o to, co już ma. Że ktoś mu to może ukraść. Taki człowiek żyje cały czas w strachu. Cały czas. Im więcej masz, tym bardziej będziesz się bał, że to stracisz. Tak, moi drodzy. To już też przerabiałem. Kiedyś, jeszcze jak pracowałem w Holandii. I dlatego ja postanowiłem nie gromadzić niczego. Po prostu mam tyle, ile mam, co mi starczy na już i tyle. Święty spokój. Żadnych problemów, ponieważ nikt mi nic nie może ukraść. Święty spokój. I przynajmniej wiem, komu mogę zaufać, kiedy to jest potrzebne.
Dobra, widzę, że się rozgadałem już prawie 20 minut. Także pamiętajcie, detoks informacyjny. Bardzo ważna rzecz, szczególnie w dzisiejszych czasach. Także ja wam życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!